Witam z osady słowiańskiej w Strzegocicach. Dzisiaj rozpoczynam kilkuodcinkową serię pod zbiorczym tytułem Geneza Słowian. W kilku odcinkach opowiem Wam o tym, jak to się stało, że na przestrzeni kilku wieków Słowianie zasiedlili bardzo duży obszar Europy, po Łabę, po Macedonię, po Istrię. Jak to się stało, że lud, który wcześniej był praktycznie nieznany kronikarzom, nagle stał się największym jak gdyby etnosem Europy. Jest to historia bardzo mało znana. Niestety do tej historii nie przykłada się dużo uwagi. Co więcej, narosło na ten temat mnóstwo mitów, które myślę, że wielu osobom rozjaśnią, jak tak naprawdę wyglądała ta historia, jak przebiegła ta wielka ekspansja Słowian, która miała miejsce pomiędzy wiekiem IV a IX naszej ery. W pierwszym odcinku tej serii opowiem o bitwie na polach katalaunijskich. Co jest niesamowite, ta wielka bitwa jest praktycznie nieznana szerszemu gronu odbiorców. Myślę, że 90% z Was, którzy słuchacie mnie dzisiaj, zastanawiacie się, o jaką bitwę w ogóle chodzi. Jaka bitwa, na jakich polach katalaunijskich. O co to chodzi? Tymczasem była to jedna z największych bitew starożytności, prawdopodobnie największa po Gaugameli, czyli bitwie Aleksandra Wielkiego z Dariuszem Perskim, gdzie spotkało się setki różnych plemion, dwie przeogromne armie i która, jak za chwilę będę Wam pokazywał, otworzyła drogę dla słowiańskiej ekspansji na teren Europy Środkowej. Zacznijmy od tego, jak wyglądała sytuacja polityczna w interesującym nam okresie, bo mówimy tutaj o połowie V wieku. Na wschodzie mamy wschodnią część Cesarstwa Rzymskiego, które radziło sobie jeszcze całkiem nie najgorzej w tym okresie zawieruchy spowodowanej inwazją ludów barbarzyńskich, tak zwaną Wielką Wędrówką Ludów. Na zachodzie z kolei mamy cesarza Walensa, który co prawda od 26 lat już jest na tronie, lecz tak naprawdę nie jest to silny cesarz. Jest to cesarz trochę marionetkowy, który figuralnie rzeczywiście dzierży ten tytuł Augusta, imperatora Cesarstwa Zachodniorzymskiego, lecz tak naprawdę władzę w cesarstwie sprawuje Aecjusz, najdzielniejszy strateg tamtych czasów, być może najlepszy dowódca rzymski V wieku. On tak naprawdę rządzi armią, tak naprawdę rządzi całym cesarstwem. Co więcej, całym cesarstwem, czyli mówimy tylko o zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego, która to z kolei jest jeszcze podzielona, ponieważ sporą część zajmują Wizygoci Teodoryka i oni praktycznie są udzielnym państwem wewnątrz tego cesarstwa. Uznają oczywiście formalnie zwierzchność Walentyniana, ale tak naprawdę jeżeli chodziłoby o jakiś spór, jeżeli on coś by zażądał większego od nich, to absolutnie nie czuli się wcale zobowiązani, żeby mu służyć, po prostu byli silni. Świeżo osiadłe to było plemię właśnie germańskie, które dobrze sobie poczynało i miało świadomość swojej siły, więc nie musieli się przejmować jakimś tam upadającym cesarzem rzymskim. 75 lat wcześniej, w 375 roku, Hunowie najechali. Pierwszym ich łupem, który skonsumowali wjeżdżając do Europy, było państwo Ostrogotów, które znajdowało się na terenie dzisiejszej Ukrainy, na Krymie. To państwo było takim połączeniem ludów gockich, które przewędrowały, już kiedyś opowiadałem zresztą, przez dzisiejszą naszą Lubelszczyznę i tam później na tereny właśnie południowej Ukrainy. I oni byli połączeni ze Słowianami. Tam spotkali właśnie Słowian i stworzyli taką mieszankę ludów właśnie ostrogockich, słowiańskich, też różne plemiona koczownicze, które tam wcześniej zamieszkiwały, tworzyły ten konglomerat pod wodzą bardzo zdolnego przywódcy, Hermeneryka,
którego bizantyjscy kronikarze opisują bardzo chwalebnie, że był to świetny dowódca. No i pewnie takim był, ponieważ to państwo było dosyć duże. Co prawda niezbyt długo przetrwało jego śmierć, tego właśnie Hermeneryka, ale udało mu się na pewno stworzyć dość mocną konsolidację plemion. Ono właśnie w 375 roku padło pod ciosem najazdu Hunów. Po jego wchłonięciu, podporządkowaniu Hunowie ruszyli dalej, jak to wszystkie kolejne ludy koczownicze zasiedliły Kotlinę Panońską, czyli dzisiejsze Węgry, i stamtąd zaczęli Hunowie swój precedens najeżdżania całego Imperium Romanum i łupienia, wymuszania okupów, plądrowania, zabijania. Nie było na nich praktycznie mocnych. Jeżeli chodzi o Hunów, ich sposób walki był czymś kompletnie niepojętym dla legionistów rzymskich. Wyobraźcie sobie ciężką piechotę, świetnie radzącą sobie w walce w zwarciu, ale bardzo dobrze opancerzoną, ale za to mało mobilną, w konfrontacji z najeźdźcami, którzy nie dość, że poruszają się bardzo szybko, głównie strzelają z łuków, unikają walki wręcz, stosują bardzo dziwne manewry. Bardzo dużo ich sztuki wojennej polegało na myleniu przeciwnika, wprowadzaniu go w pułapki, atakują znienacka, nieprzygotowanych, uciekają nagle, nie dają się schwycić, szarpią i w ten sposób pokonują raz za razem wszelkie praktycznie próby oporu ze strony Rzymian. Germanie, którzy byli pomiędzy młotem a kowadłem, mieli do wyboru albo podporządkować się Hunom i wielu z nich tak właśnie zrobiło. Wstąpiło w ich szeregi, było ich zapleczem, jakby mięsem armatnim, ale też stanowili ich uzupełnienie w formie piechoty. I część z nich, zamiast poddawać się Hunom, desperacko próbowało uciekać na tereny Imperium Romanum, gdzie z kolei Rzymianie ich dosyć ciepło wtedy przyjmowali, ponieważ wiedzieli, że jest to ich kiedysiejszy wróg, ale teraz sojusznik w konfrontacji z jeszcze większym wrogiem, czyli właśnie z Hunami. Hunowie, zwani oczywiście biczem bożym, przez tamtejszych ideologów nazywani byli karą boską, że po prostu za grzechy w stosunku do Jezusa taka nawała pogańska spadła na Europę, na Imperium Rzymskie. Było to coś strasznego rzeczywiście, bo to był pierwszy taki wielki najazd koczowników na Europę. Tych najazdów oczywiście później będziemy mieć więcej, ale tutaj oni byli zrozpaczeni. Oni nie wiedzieli, jak z tym walczyć. Modlili się, próbowali różnych magicznych zaklęć, żeby tylko odpędzić tą nawałę chuńską. Ona właśnie trwała od 375 roku, od pokonania Ostrogotów, aż do 451 roku. Rzymski oficer Ammian Marcelius pisał z troską o przyszłość na temat Hunów. W niwecz obracają wszystko, co stanie im na drodze. Walkę podejmują tylko wówczas, gdy zostaną sprowokowani, a bitwy rozgrywają w szyku klinowym, wydając przy tym wszelkiego rodzaju dzikie okrzyki. Podobnie jak z uwagi na prędkość działania są lekko wyposażeni i pojawiają się znienacka. Także umieją i nagle i umyślnie się rozproszyć w luźne gromady, a potem z jeszcze większą siłą uderzyć w nieuporządkowanym szyku i z różnych miejsc dokonując ogromnej rzezi. Z powodu owej niesłychanej szybkości obal nie da się zauważyć, jak wdzierają się na wały, ani jak ogołacają nieprzyjacielski obóz. Można więc powiedzieć, że są najgroźniejszymi wojownikami, jakich znamy. Na odległość bowiem walczą, rażąc strzałami. W połowie V wieku wartość Hunów jako żołnierzy, zarówno legiony, jak i konnica gocka znała doskonale. Przekazywano opowieść, jakoby 300 Hunów zniosło kontyngent 2000 Gotów, tracąc zaledwie 17 ludzi. W szeregach sprzymierzonych pod wodzą Aecjusza musiał rodzić się strach. Nieopodal Trois, na polach zwanych katalunijskimi, drogę Attylii zastąpili Rzymianie i Wizygoci. Naprzeciwko siebie stanęły niemal wszystkie ludy Europy i części Azji. Rozpoczęła się największa bitwa od czasów Gaugamelli, kiedy to Aleksander zwyciężył Dariusza III w 331 roku przed naszą erą. Sprzymierzeńcy, Aecjusz i Teodoryk, poza nieustannym podnoszeniem ducha bojowego swoich szeregów, łowili się nad wiernością, a raczej jej brakiem, ze strony
alańskiego sojusznika Sangibada. Jordanes poświadcza chwiejne nastawienie króla Alanów, co w obliczu nadciągającej bitwy z Attylą mogło przełożyć się na dezercję. Kalkulacja obu wodzów była prosta. Skoro Wizygoci i Rzymianie muszą walczyć, wszak naprzeciwko nim skierowana jest wyprawa, Sangibald stanie pomiędzy wojskami sprzymierzonych, co radykalnie podniesie jego poczucie lojalności. Najwyraźniej było to jedyne uzasadnienie rzymsko-gockiego ugrupowania wyjściowego. Attila, daleko bardziej świadom wierności poddanych sobie wojsk, ułożył swoje hordy w centrum, tak, aby każdy widział jego niedźwiedzią postać i czuł oddech wierzchowców jego łuczników. Tutaj o jakiejkolwiek zdradzie nie mogło być mowy, przynajmniej do chwili, kiedy Hunowie będą zwyciężać. Najbardziej wartościowym sojusznikiem króla barbarzyńców była konnica Ostrogotów, bratniego ludu gockiego, która stanęła niemal naprzeciw szeregów Teodoryka. Gotów prowadził Walamer, Tudimer i Wilimer. Na polach katalaunijskich, rozciągających się na długości 200 km, znajdować się miała jedna tylko wyniosłość, która w równinnym otoczeniu nabrała cech punktu strategicznego. Pierwsi na pole walki nadeszli Wizygoci, a Teodoryk natychmiast docenił znaczenie góry. Dobierając najlepszych jeźdźców, nakazał zajęcie punktu swojemu synowi Torsimundowi. Tenże wspiął się na wzniesienie, a panując nad okolicą mógł podziwiać nieskończone kolumny wojsk Attyli. Jednakże ten ważny punkt na początku nadchodzącej batalii znalazł się w posiadaniu Wizygotów. Tymczasem Attila sięgnął po wróżbiarza, by usłyszeć, jak Belona pokieruje losami. Ten diabelską sztuczką odczytał z wnętrzości zwierząt, że wróżba jest niepomyślna dla Attyli, ale zawiera w sobie tę pociechę, iż w bitwie polegnie naczelny wódz nieprzyjaciela. Attila sądził, że chodzi tu o śmierć Aecjusza, której bardzo sobie życzył. Nie wahał się stoczyć bitwy, nawet połączonej z zagładą własnych wojowników, byleby tylko mógł w niej zgładzić Aecjusza, który przeciwstawił się bardzo jego dążeniom. Stoczył więc bitwę, gdy już dzień chylił się ku zachodowi, aby w razie przegranej mógł schronić się w ciemnościach nocy. Już początek bitwy zapowiadał dramatyczny jej przebieg. Hunowie, dostrzegając znaczenie wzgórza, przypuścili gwałtowny atak na Torsimunda. Żadna ze stron nie ustępowała, a starcie przeciągało się. Nikt z walczących nie wiedział, co dzieje się na innych odcinkach frontu. Przeciwko alańskiemu centrum Attila poprowadził elitę swoich koczowników i doborowe oddziały Ostrogotów. Jak przypuszczał Aecjusz, Sangibald złamał szyki, a jego Alanowie rozpierzchli się w ucieczce. Teraz król barbarzyńców skierował natarcie na Teodoryka, zagrzewając wojowników własnym rykiem, bowiem trudno było słowa Attyli nazwać zachętą. Pomogło. Ostatecznie, fanatycznie Ostrogoci uderzyli na swoich pobratymców, którzy również dowiedli, że nie przypadkiem kiedyś ich dziadowie i ojcowie zwyciężyli cesarza Walensa. Kronikarz opisujący bitwę narodów nie potrafi wiele nam jej przekazać. Walka przybrała cechy rzezi. Potworny tłok, zapadające ciemności, jęk umierających i brak jakiejkolwiek koordynacji działań wzmogły poczucie zagrożenia. Na drugim skrzydle legiony dramatycznie opierały się sojusznikom Attyli. W pewnej chwili Aecjusz, oddzielony od swych podkomendnych, mało co nie padł ofiarą wrogów. Kryzys pojawił się także w innym miejscu. Teodoryk, prowadząc osobiście Wizygotów, został pchnięty włócznią przez Ostrogota. Upadł na ziemię. Ciężko ranny król stratowany został przez wierzchowce walczących. Nikt, poza pobliskimi żołnierzami osobistej straży, jeśli w ogóle taka była, nie zauważył śmierci władcy. Już w mrokach wieczoru bitwa o wzgórze dobiegła końca. Lekko ranny Torsimund mógł z dumą spojrzeć na swe wizygockie szwadrony. Zwyciężyli. Zwyciężyli niezwyciężonych Hunów, a ciała Azjatów pokryły równinę pomiędzy Troyes a Szaun. Zniewieścieli legioniści cesarscy pod wodzą ostatniego wielkiego Rzymianina również przetrzymali fanatyczny atak wschodu,
i na swoim odcinku oparli się na wałnicy. Noc rozdzieliła zwycięzców i zwyciężonych, chociaż w mrokach nie wiadomo było do końca, kto jest kim. Attila, widząc straty w szeregach swoich wojsk, pojął prawdę o bitwie. Został pokonany. Z resztkami wojsk cofnął się do obozu i nakazał z siodeł usypać wielki stos, by mógł na nim spłonąć, gdy wróg wtarnie w borowania. Tak, wielki król nie mógł iść do niewoli. Tymczasem świętujący zwycięstwo Wizygoci poszukali Teodoryka, licząc, że na polu walki odnajdą władcę żywego. Już w ciemnościach znaleziono jego ciało, a najstarszy i najdzielniejszy syn, Torsimund, został natychmiast intronizowany. Niebawem do obozu gockiego zaczęły napływać rozrzucone i zmaltretowane oddziały cesarskie. Wkrótce przybył sam Aecjusz, pojmując, iż zwycięstwo jest pełne. Do tej pory jednak, wałęsając się na przemian, podjazdy Gotów i Hunów całkowicie zmieniały obraz sytuacji. Torsimund nakazał pogrzeb ojca, ale również szykować szturm taborów Attili, chociażby natychmiast. Król Hunów miał zginąć. A Aecjusz nie dość, że był świetnym wodzem, był także dobrym politykiem. Wiedział, że lojalność Wizygotów w stosunku do cesarstwa jest zbudowana też na wspólnym wrogu, którym jest Attila. Dlatego jak tylko mógł, odciągał atak na pozostające na polu walki oddziały Attili. Tak robił to skutecznie, że po 3 dniach w końcu Hunowie zorientowali się, że tam już nikogo nie ma, że wojska sprzymierzone odeszły. Resztki pokonane, ale nie zmiażdżone, pod wodzą Attilli wróciły na swoją nizinę panońską. Jak wiemy, 2 lata później Attila umiera, jego horda praktycznie rozpada się po jego śmierci i pierwsza inwazja koczowników na Europę zostaje w ten sposób zakończona. Jednakże zarówno Hunowie, jak i ich ofiara, czyli Imperium Rzymskie, umiera. Ten wielki napływ Hunów, ta wielka nawała, ten terror, który oni przynieśli, spowodował, jak wiemy, ogromne przemieszczenia plemion germańskich, które zajmowały tereny od Bugu po Ren. Te plemiona w większości zostały albo wymordowane przez Hunów, albo podporządkowane, albo wyniosły się, co większość zrobiła, na tereny Imperium Rzymskiego. I tam znalazły schronienie. Po upadku Imperium Hunów powstała wielka próżnia na terenie Europy Środkowej. I w tą próżnię właśnie zaczęły emigrować plemiona słowiańskie, które zobaczyły przed sobą wielką szansę. Zobaczyły przed sobą ogromne obszary, dotychczas przez setki lat zajmowane przez Germanów, wcale nie biedne obszary, które teraz zostały praktycznie opuszczone, ponieważ, tak jak mówiłem, Germanie w większości tam wyginęli lub wyemigrowali. Oczywiście nie była to pustynia, ale osadnictwo zostało bardzo, bardzo mocno przerzedzone z powodu tej właśnie chuńskiej nawały. Ona wymiotła tych ludzi po prostu z tamtej części Europy. I tak właśnie ta porażka Hunów na polach katalaunijskich była bramą na świat dla Słowian. I od tego wydarzenia rozpocznijmy historię o tym, jak Słowianie zasiedlali Europę. Zapraszam na kolejny odcinek.